Witam serdecznie. Dzisiaj po południu jest źle. Nie sądziłem, że aż tak. Czy giełda się zawali? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam wszystkich do polubienia naszego profilu na Instagramie. Tam na dole także w opisie jest do niego bezpośredni link, żeby zobaczyć, co się dzieje z Ace Market po godzinach pracy w biurze, czy też na wakacjach. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę warto się z tym materiałem zaznajomić, zwłaszcza teraz, kiedy giełda ma potencjał ku temu, żeby wyraźnie zacząć spadać. Jest źle, nie sądziłem, że aż tak. Drodzy Państwo, to, co się teraz dzieje, dla mnie jest wielkim zaskoczeniem z powodu tego, że nie spodziewałem się, że gospodarka pokazuje teraz takie wielkie oznaki słabości. Indeks giełdowy zaczyna się do tego ewidentnie dostosowywać, bez względu na to, czy patrzymy na indeks WIG20, który w momencie tworzenia tego wpisu zaczyna wyraźnie naruszać psychologiczny poziom 2000 punktów. I gdyby się okazało, że dzisiaj zakończymy dzień poniżej tego psychologicznego poziomu, wzrośnie naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że rozpoczyna się następna faza tendencji spadkowej, a gdyby się dodatkowo udało przełamać potencjalny, ważny poziom wsparcia 1975 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, to w takiej sytuacji potencjał spadkowy indeksu WIG20 ulegnie jeszcze większemu zwiększeniu, spotęgowaniu i naprawdę odpowiedź na pytanie, czy giełda się zawali, znacznie będzie coraz bardziej prawdopodobna i będzie coraz bardziej na tak. Indeks DAX zaczął także dyskontować te wydarzenia, które mają miejsce na naszych oczach, w sposób taki, że obserwujemy spadki oraz indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych w momencie tworzenia tego wpisu na swoich futures także sygnalizują nam niższe otwarcie. A gdy wrócimy jeszcze do tego indeksu Eurostoxx 600, który także jest teraz na swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, to jeżeli zobaczymy, że europejskie spółki, indeks WIG20, które są na ważnych średnioterminowych wsparciach, czyli przypominam średnie 200-sesyjne na wykresie tygodniowym, no to w takiej sytuacji widzimy, że sytuacja na rynku grozi tym, żeby giełda się wyraźniej zawaliła, czyli żeby doszło do rozpoczęcia następnej fazy tendencji spadkowej, bo na razie, jak widzimy tutaj na wykresie tego Eurostoxx 600, obsunięcie kapitału, czyli to cofnięcie od maksimów, to jest około 5%, czyli standardowa korekta, nic nowego się tutaj nie dzieje. Natomiast gdyby się okazało, że giełda musi zacząć dyskontować te wydarzenia, które dzisiaj miały miejsce i zacznie kolejną fazę tendencji spadkowej, zaczną być przełamywane następne wsparcia, to oczywiście sytuacja będzie coraz gorsza i perspektywy co do kontynuacji tendencji spadkowej na indeksach giełdowych będą coraz wyraźniejsze i coraz bardziej negatywne. A dlaczego jest źle i dlaczego nie sądziłem, że aż tak? Odpowiedź na to pytanie tkwi we wskaźnikach PMI, które dzisiaj rano wskazywałem, że będą bardzo istotne. To są wstępne, sierpniowe dane pokazujące, jaka jest koniunktura w poszczególnych sektorach gospodarki oraz taki wskaźnik łączny, ten composite, okazał się dla Niemiec fatalny, skrajnie pokonał pesymistyczne prognozy i zobaczmy, jak jest duże odchylenie faktycznych danych od tych skrajnie pesymistycznych prognoz. Naprawdę jest źle. Ja nie sądziłem, że aż tak bardzo różni się sytuacja gospodarcza od prognoz. No i giełda będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, czy musi zacząć to uwzględniać w cenach. Czy czasem wyceny, które są teraz, powinny zostać bardziej urealnione, a w takiej sytuacji oznaczałoby to mocniejsze spadki. I zobaczymy, co się wydarzy. Wskaźnik PMI dla Niemiec okazał się bardzo słaby. Największą słabością wykazał sektor usługowy, co widać na następnym wykresie. Wskaźnik dla strefy euro także to potwierdzi. Ten wskaźnik composite bardzo wyraźnie spadł poniżej poziomu 50 punktów, a ten punkt pokazuje nam spadek poniżej poziomu 50 punktów, oznacza, że
dany sektor, a w tym wypadku cała gospodarka jest już w fazie recesji, plus zostało to potwierdzone jeszcze przez wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii. No jeżeli teraz o godzinie, na samym początku sesji amerykańskiej, po godzinie 16 okaże się, że wskaźniki PMI tożsame dla Stanów Zjednoczonych także będą słabsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy, to naprawdę sytuacja będzie tak zła, że giełda będzie miała ogromny pretekst, wielką niespodziankę dla tych wszystkich niedźwiedzi, którzy liczą na spadki. I giełda będzie miała naprawdę potencjał ku temu, żeby się zawalić, żeby szybko zacząć się dostosowywać do tej sytuacji gospodarczej, która nas niezwykle pesymistycznie zaskoczyła. Jest źle, ja nie sądziłem, że aż tak źle i te dane, które dzisiaj poznaliśmy z Europy, naprawdę są fatalne i zobaczymy, czy równie fatalnie będą dla Stanów Zjednoczonych. Od tego bardzo wiele zależy i moim zdaniem kształt świecy dziennej na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych od tego będzie uzależniony. Widzimy na wykresie, że co prawda jest potencjał ku temu, żeby teraz, gdyby doszło do odwrócenia tych negatywnych tendencji na wskaźnikach, utworzyć drugie dno cyklu gospodarczego, natomiast potrzeba jakiegoś pozytywnego impulsu. No i zobaczymy, czy taki impuls się pojawi. Dlatego też, jak zobaczymy na wykresy długoterminowe, na odczyty tych negatywnych czynników związanych z przemysłem, teraz pogorszenie w sektorze usług i generalny wskaźnik dla całej gospodarki, to moim zdaniem odpowiedź na pytanie, czy giełda się zawali, jest coraz bardziej pozytywna i zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji spadkowej, przynajmniej kontynuacji korekty spadkowej, która rozpoczęła się na przełomie lipca i sierpnia. I te dane są wyśmienitym pretekstem, żeby właśnie to się wydarzyło. A przypominam statystykę z ostatnich 100 lat dla Wall Street, dla indeksów giełdowych, która mówi o tym, że wrzesień, a do tego miesiąca zostało nam jeszcze nieco ponad 10 dni, niecałe 10 dni kalendarzowych, że wrzesień to dla giełdy statystycznie najgorszy w roku okres, najgorszy miesiąc. Tutaj statystyka mówi, że ta stopa zwrotu jest ujemna i to wyraźnie ujemna, że wrzesień jest najgorszym miesiącem do inwestowania na giełdach papierów wartościowych na Wall Street. Ten zbliżający się wrzesień może być dodatkowo napędzany tym negatywnym nastrojem i już giełda teraz może wyprzedzać potencjalne negatywne stopy zwrotu we wrześniu i jeszcze bardziej napędzić tendencję spadkową. No i pytanie, czy giełda się zawali, może być rzeczywiście realne, dlatego ostrzeżenie płynące z tych danych jest jak najbardziej realne i warto dzisiaj obserwować po godzinie 16, jak giełda w Stanach Zjednoczonych będzie dyskontować wskaźniki PMI, wstępne sierpniowe wskaźniki dla amerykańskiej gospodarki, czy one potwierdzają te tendencje negatywne, które zostały dzisiaj ujawnione na danych dla Europy. I jakie są tego konsekwencje? Drodzy Państwo, w pierwszej kolejności teraz, kiedy patrzymy na potencjalne zachowanie banków centralnych, widzimy, że dane automatycznie obniżyły oczekiwania co do tego, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro. Widzimy, jak bardzo te dane obniżyły te oczekiwania, a na chwilę obecną w szczycie jest wyceniane jeszcze tylko 15 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, czyli nie ma ani jednej pełnej ćwiartkowej podwyżki stóp procentowej w strefie euro, czyli tak jakbyśmy już teraz byli na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych i te dane zwiększają prawdopodobieństwo, że naprawdę nie będzie więcej podwyżek w strefie euro, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych także. No i te dzisiejsze dane ze Stanów mogą jeszcze bardziej przesądzić o tym, że ta tendencja na rynku długu będzie kontynuowana. A widzimy, że zaczynają być kupowane amerykańskie obligacje. Na samych amerykańskich obligacjach poziom 4,25 jest cały czas newralgiczny. Jestem dzisiaj bardzo ciekawy, jaka będzie odpowiedź, co się stanie na rentowności względem tego właśnie poziomu, czy się uda utrzymać na tych strachach nad tym poziomem, ponieważ gdyby się okazało, że rzeczywiście rynek utrzymuje się nad poziomem 4,25 po dzisiejszej sesji na Wall Street, to w naturalny sposób będzie to zła wróżba dla perspektyw, dla przyszłych stóp procentowych, tych rynkowych, które się będą musiały dostosować do tych perspektyw co do polityki monetarnej oraz do ścieżki inflacyjnej. Widzimy także nawrót do kupowania polskich obligacji i jak widzimy na następnym wykresie, rynek przewiduje także obniżki stóp procentowych na Węgrzech i to jest wielki dowód i argument ku tezie,
że potencjalne obniżki stóp procentowych w Polsce, które mają mieć miejsce we wrześniu, a prawdopodobnie w październiku i mają być także w listopadzie i w grudniu i w kolejnych miesiącach 2024 roku, nie będą żadnym działaniem politycznym pod wybory, ponieważ ten wykres, który jest teraz w tle, który obrazuje, że rynek na Węgrzech także czeka na obniżki stóp procentowych, pokazuje, że rynek na całym świecie widzi obniżki stóp procentowych na rynkach emerging markets, czyli na rynkach w gospodarkach rozwijających się, a Polska przez większość jednak uczestników rynku cały czas jest zaliczana do rynków rozwijających się. I ten wykres jednoznacznie pokazuje, że w naszym regionie, na rynkach emerging markets dominuje nastawienie na obniżki stóp procentowych już teraz i Polska nie jest żadnym ewenementem, więc mówienie o tym, że obniżka stóp procentowych teraz w Polsce jest działaniem politycznym, absolutnie nie ma pokrycia w rzeczywistości, ponieważ obniżka stóp procentowych w Polsce będzie wynikała z globalnej tendencji na ścieżkach stóp procentowych i polityki monetarnych banków centralnych i będzie uzależniona od tego, co się ma dziać na stopach procentowych na całym świecie, na rynkach emerging markets. I ten wykres jeszcze raz chciałbym pokazać, jest następnym dowodem na poparcie tej tezy. I teraz, kiedy rentowności zaczynają spadać, widzimy także presję na rzecz amerykańskiego dolara i to jest także dowód na to, że rynek się boi. Oddalamy się od poziomu 1,09, zbliżamy się do poziomu 1,08 i w średnim terminie widzimy, że jest to ważne wsparcie, ponieważ tam przebiega linia trendu o kilkumiesięcznej charakterystyce, więc dalsze spadki już naprawdę będą oznaczały nastawienie na pogłębienie tendencji spadkowej, nastawienie na dalszą presję na rzecz amerykańskiego dolara, że rynek naprawdę światowy czegoś się boi i wraca do bezpieczeństwa. Amerykański dolar jest cały czas synonimem bezpieczeństwa w sytuacjach takich trudnych. Do amerykańskiego dolara wraca kapitał, a teraz w sytuacji walki na poziomie 1,08 to jest swego rodzaju rynkowy test tej tendencji, jaka jest ona silna. Będziemy także obserwować, co się wydarzy na rynku złotego, ponieważ w sytuacji, kiedy giełdy spadają, kiedy mamy do czynienia ze spadkami euro-dolara, to mamy presję na rzecz osłabienia krajowej waluty, ale względem euro jeszcze tego nie widać. Dopiero przebicie poziomu 4,50 powinno uruchomić stop loss i wydźwignąć rynek złotego na wyższe poziomy, czyli rozpocząć następną falę osłabienia krajowej waluty. I gdyby złoty zaczął się osłabiać, ten poziom 4,50 został przebijany równolegle do przebijania wsparcia 1975 punktów na indeksie WIG20, to uznałbym, że kapitały zagraniczne zaczynają się wycofywać i liczą naprawdę na pogłębienie korekty spadkowej na indeksie WIG20 i generalnie na polskich akcjach. Spadki obserwujemy także na Bitcoinie. Zobaczymy, czy uda się znowu zaatakować wsparcie w rejonie 25 tysięcy dolarów. Obserwujemy oddalenie, czyli spadki na cenie ropy naftowej, natomiast rynek złota, który jest w rejonie 1900 dolarów, a zwłaszcza cena miedzi, która jakoś nie chce spadać, nie chce zamykać nawet najbliższych luk wzrostowych, to jest jeszcze jakaś jaskółka nadziei dla byków, które jednak liczą na to, że wkrótce dojdzie jednak do odwrócenia tendencji, wywrotu hossy wzrostów na indeksach giełdowych. Od tego, co się wydarzy na danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych po godzinie 16, uzależniam to, co się także wydarzy na miedzi i prawdopodobnie także na złocie. Drodzy Państwo, przed nami fascynująca dzisiejsza sesja i przygotowania oczywiście pod Jackson Hole, bo od jutra będziemy tym już właśnie żyć. Zobaczymy, jak rynek zdyskontuje te dane o wskaźnikach PMI dla krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, ale jest źle i nie sądziłem, że aż tak źle. No i giełda ma wyśmienity pretekst do tego, żeby się zwalić mocniej, zacząć spadać, kontynuować korektę spadkową, która od 3 tygodni zaczyna się rodzić na rynkach kapitałowych. Naprawdę przed nami fascynujący czas. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam gorąco do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy, traderzy. Naprawdę warto się zaznajomić z tymi materiałami, wszystkim, nie tylko z tym, ale także innymi podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków
Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Także tam na dole w opisie jest do niego specjalny link. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.